Cześć, dzień dobry. Witajcie u mnie na kanale. Ja jestem Tomek, mój znak to Papa Alfa 3 Tango Alfa. Dzisiaj kontynuacja rozmowy z Marcinem SP5 Xavery Maria Irena. Tematem oprócz emisji cyfrowych będą telegrafia, konstrukcje, technikalia. No przepiękny Bóg Vibroplexa, no po Piękne. prostu dzieło sztuki. Zresztą ja uważam, że bugi po prostu są dziełami sztuki, jakie by nie były. Ale Tak, oby ich nie wykonał. pamiętajcie, że Cudo. one mają jedną wadę. One nie pozwalają na pracę w emisji cyfrowych. Tak, ale ja tego wcale od Baga nie oczekuję. To jest coś, co ma działać, kiedy ja wyłączę komputer. One Kiedy ja mam tak dość mają, komputera. one mają kilka innych wad. Na przykład są tak śliczne, że szkoda ich używać, żeby się nie zużyły. Są Nie, śliczne wiesz co, po to są prostu. śliczne, ale można ich używać i nawet powinno się ich używać. Jeżeli ktoś potrafi, to w sumie dlaczego nie? Natomiast to jest ten kawałek, który ja cenię najbardziej, kiedy ja po wielu godzinach pracy wyłączam komputer, podłączam sobie radio i podłączam sobie coś tak bardzo pierwotnego i mechanicznego. To jest coś, czego cyfrówki nie oferują, bo nie do tego zostały stworzone. A z Właśnie. drugiej strony są wynalazki, które wyglądają na przykład tak. To jest chiński transceiver FX4C, jego wersja FX4CR jest jeszcze lepsza. Ma wbudowany moduł bluetoothowy, tak samo zresztą jak ICOM 705 i parę jeszcze innych transceiverów. Bierzesz aplikację na telefonie, odpalasz aplikację i robisz łączności z FT8, podłączywszy sobie ten transceiver po bluetoothie i nawet nie słyszysz tego miauczenia, bo już nie musisz tego robić. Widzisz na wodowskazie, co jest. Transceiver ci miauczy na FT8, a łączności robisz tak jak możesz i masz ku temu potrzebę. A nowy, Czyli spokojnie można spać przy tym. Tak, a nowy, Bo- słuchajcie, a nowy wypust Yesu w podstawowej wersji tego nie umożliwia. I dalej nie wiem Tak, dlaczego. oglądałem tamten odcinek. I dalej nie wiem Oglądałem dlaczego on wasz tyle odcinek. kosztuje, słuchajcie. Bo może. Bo może. No chyba tak. Bardzo To długo jest rozmawiałem klucz. też z fanem Elecrafta na ten temat. I o ile według mnie to jest ta sama półka, i ja się zgodzę z wami przy tej dyskusji, że nie wiadomo dla kogo jest to radio. Mówię tu o tym najnowszym wypusku Yesu. I to jest jeden z tych urządzeń, których ja najprawdopodobniej nie kupię, mimo to, że byłoby mi na nie stać. Dlatego, że mam jeżeli mam potrzebę wydania jakichś pieniędzy, to ja znajdę na nie dużo lepsze zastosowanie. Bo ja za te pieniądze wolę Otóż to. kupić sobie maszt i jakąś całkiem fajną antenę. Jeżeli oczywiście będę miał gdzie postawić, nie? Albo coś takiego, co da mi większy, skuteczniejszy efekt i więcej fanu niż kupienie transceivera, który owszem ma rzeczywiście bardzo dobry odbiornik, jeżeli wierzyć tym wszystkim raportom. A myślę, że konstrukcja jest na tyle dobra, że rzeczywiście tak jest. Pokrywa wszystkie pasma, wszystkie emisje, wszystko. Tylko co z tego, kiedy może ja już tego nie potrzebuję. Może wcale nie przyniesie takiej radości, jakiej ja bym oczekiwał w sumie za te pieniądze. To jest jeden z argumentów przeciw. Nie miałem okazji popracować na tym sprzęcie, w związku z tym nie mogę tego ocenić, jak dobry jest ten odbiornik, ewentualnie jakie zastrzeżenia bym mógł mieć. Poprzednio kupiony przeze mnie transceiver stosunkowo entry level, mówię tu jest FT891, sprzedałem, kupiłem razem z G90, 891 leżał w szafce, a G90 używam do dzisiaj. I to powinno w jakiś sposób coś powiedzieć na temat odbiornika tego Yesu. A drugi z powodów, dla których on leżał na półce, bo już go sprzedałem, to były problemy z wyświetlaczem, bo tam były paski, wymiana gwarancyjna nieuznana, potem jeszcze reklamacja. Nie było to fajne. Ale wierzę, że niektórym ludziom te transceivery działają i są z tego zadowoleni, jest ok, widocznie miałem takiego pecha. Mimo to, że wcale go gdzieś tam nie woziłem w terenie, bo on głównie leżał w szafce. Ale to, że on jest strasznie głośny. Ja sprzedałem FT100, kupiłem 891 i G90 w tym samym czasie. Do dziś żałuję, że sprzedałem wtedy to FT100. No ale to Ponieważ jest w ogóle wyjątkowe radio. Tak. Skończyło się na tym, że kupiłem 897. Po zrobieniu paru fajnych modyfikacji, to radio stoi na półce i sobie z niego czasami słuchami nadaje, kiedy potrzebuje 100 watów.
Ale tam jest ta, Czy w, tam jest ta przewaga, że można filtry dorzucić i zrobić jeszcze ten odbiornik taki bardziej selektywny. To jest pierwsza rzecz, którą zrobiłem, a druga rzecz to jest zmiana punktu pracy w kilku miejscach, żeby miał lepszy, żeby lepiej ten odbiornik zachował się na KF-ie. To są znane modyfikacje. Ważna wada tego transceivera przy emisjach cyfrowych. Trzeba włączyć tryb data. W ogóle w IS-u tak jest, że jeżeli pracujesz, masz dołączony modem i pracujesz na cyfrówce, to żeby cokolwiek nadawać, to musisz włączyć emisję data albo DIG. Mhm. Tak chyba jest I to jest faktycznie problem. z 818. Ja dość Jest długo to samo. tam próbowałem. Walczyłeś. Tak. Bo bez tego się nie da. Nie odbierasz, ale nic nie włączy ci nawet nadawania. Albo włączy, tylko nie z tego wejścia. Wyjściem było pewna modyfikacja 817, która polegała na tym, że wejście z cyfrówki z tyłu, z portu akcesoryjnego działa zawsze, nawet wtedy, kiedy jest dołączony mikrofon. To dołożyłem tam kilka kondensatorów, przeciąłem dwie ścieżki i sprawiłem, że ten transceiver wejście akcesoryjne na modulator ma zawsze. W związku z tym wtedy możesz ustawić sobie USB albo LSB, ustawić taki filtr jak chcesz i tyle. Jeszcze to, co by było fajne, to w tych radiach nie dało się włączyć filtru telegraficznego na odbiorze przy pracy emisjami cyfrowymi. To jest wielki niedostatek transceiverów, bo nie w każdym da się tak zrobić. W Kenwoodzie na przykład się da, ale w Yesu FT1000 się da, tylko trzeba się trochę postarać. Ale To jest coś, postarać się używając dłuta i przecinaka? Nie, konfiguracja programu. Okej. Konfiguracja programu. Żeby za pomocą kata włączył właściwą obsługę i trzeba włączyć po prostu filtry w transceiverze. I on będzie działał. To działa. Zresztą próbowaliśmy to przy okazji z kolegów krakowskich, których serdecznie pozdrawiam. Robiliśmy tego typu próbę na transceiverze Szynka i działało dobrze. W związku z tym znaczy, że działa. Także to jest jeden z tych problemów, które ja widzę, że nowe transceivery są w jakiś sposób przekombinowane pod kątem pracy emisjami cyfrowymi i pomija się taką prostotę, żeby wziąć, podłączyć na przykład po Bluetoothie jakiegoś laptopa, tabletu albo telefon i stamtąd odpalać i wykonywać emisję, tak jak robi to nowe pokolenie. W związku z tym popularność FT8 i nowych transceiverów, do których da się to po Bluetoothie połączyć, może być jakąś szansą dla najmłodszego pokolenia, które żyje w świecie smartfonów, ma apkę do wszystkiego ma jakąś apkę, i w ten sposób za pomocą radia, ale nadal interfejsem smartfonowym może sobie z kimś na FT8 call pogadać. A może to powinno Szczególnie pójść, też a może to powinno pójść w tą stronę jak na przykład ZBTX, tak Maćku, to chyba tak się nazywa to urządzenie z Indii, gdzie masz w zasadzie taki Vidalsa Sound Wash and Go, wszystko w jednym, tak? Czyli komputer i kartę dźwiękową i dekoder i nadajnik i wszystko w jednym niezbyt dużym pudełeczku. Tak, to są dwie maszynki, SBTX i ZBTX. Właściwie różnią się tylko tym, ZBTX jest najnowszą wersją jakby, która jest zrobiona na tym Raspberry? małym Raspi. Tak, on jest Mhm. rozbiony na Raspi 0.2W bodajże, natomiast SBTX był zrobiony chyba na Raspi 4 po prostu. I to jest genialny pomysł. Tylko, Zobaczcie, to tylko, jest- tylko wiecie, to jest wiesz Maciek, to jest tak, banalnie że to jest tak, proste. że to kosztuje, nie wiem, 400 euro kosztuje w kicie z Indii, tak? Urządzenie QRP. Teraz wyobraź sobie, ile to będzie kosztowało Mniej. w Znaczy wykonaniu, Zetka kosztuje mniej. w wykonaniu ICOMA czy Yesu. Ja się obawiam, że tutaj, wiesz, może po prostu wystrzelić cena w ogóle. już wystrzeli, bo może. Ale Tak. zobaczcie, to jest genialny pomysł w swojej prostocie. Po pierwsze, odpada ci problem poziomów i sterowania transceiverem, bo to już masz. Odpada ci problem wszelkiej komunikacji z wyciągnięciem wodospadu, dobraniem sterowania, kiedy ma się włączyć nadawanie, nawet synchronizacja zegara, to wszystko już masz. Najpoważniejsze problemy PC-ów związane z portami i sygnałami oraz wadliwym albo problematycznym oprogramowaniem zostało rozwiązane za pomocą apki na standardowy system, prawda? To nagle wszystko znika, te wszystkie problemy z połączeniami, bo wszystko jest po prostu, bo to jest Tak. all in one i tyle. To chodzi sobie na Linuxie no i już, no. Tak. Proste. Xiegu postanowiło pójść tą drogą i w 6200 zrobili trochę takich rzeczy. Zresztą w 6.100 alternatywne oprogramowanie też to potrafiło.
gdzie nawet logger był działający tak, że dołączasz klawiaturę do transceivera i wprowadzasz Tam rzeczy się od tak razu do robi. logu. Tam się Tam tak się tak robi, robi. tak. Tam się tak robi. Znaczy mówimy o ZBTX-ie. Tak, I 6200 ja, też, 6100 też. ja zakładam, że to będzie taka sytuacja, bo ten transceiver jest układowo, elektronicznie, jeżeli chodzi o część analogową, jest banalnie prosty. Tam jest wejście przez filtr dolnoprzepustowy na mieszacz diodowy, potem jest jakiś jeden stopień wzmocnienia, taki pod tytułem pojedynczy tranzystor. Filtr kwarcowy, Y, drabinkowy. Filtr 40 na 40 MHz, A, dobra, drabina, to inne. Tak. filtr na 40 MHz. A potem jest znowu jakiś wzmacniacz i jest detektor do audio i potem to wszystko jest wpuszczone w kodek. Tam jest ten WM, nie pamiętam to, co w Monce było stosowane. Mhm. 8671, nie pamiętam. I tyle. I dostajesz z tego sygnały, z którymi wchodzisz na Raspi i gotowe. A do sterowania ekranem, który tam jest wsadzony, służy drugie Raspi, tylko że tym razem Pico. Mhm. I cały ten transceiver jest tak nieprawdopodobnie tani, jeżeli chodzi o elementy. Dobrze zrobiona płytka i ja podejrzewam, że Chińczycy po prostu go sklonują w pewnym momencie. I bardzo Słowem, dobrze. Że on się słowem pojawi wyjaśnienia, się- Maćku, SBTX w board only $180 plus porto, kompletnie złożone urządzenie gotowe do użycia jest $399 plus porto i ewentualne taksy, bo to będzie szło DHL-em niestety. Natomiast ZBTX jest w wersji, kurczę, on jest opisany nie jako kit 5W all bands, all mode SDR w twojej kieszeni. $170 plus porto. Jest gwiazdka, ale nie widzę odnośnika, co by ta gwiazdka No miała to poniżej tłumaczyć. 1500 zł się to powinno zmieścić. Tak, tylko że to Można. jest, tylko że to Nawet jest z wtedy, podatkami. tylko że to jest wtedy, tak, że to jest $170 z Raspberry Pi 0, 2 waty, software zainstalowany i przetestowany. No tylko wzmacniacz będzie potrzebny. No ja zacząłem się bawić tutaj w zrobienie czegoś takiego. Jeszcze nie doszedłem do etapu takiego, żeby pokazywać, tym bardziej, że ja to wszystko robię tylko i wyłącznie tu na prototypowych płytkach, bo nie mam opcji, żeby się grzebać, a nie chce mi się projektować płytki w tej chwili i wysyłać do płytkarni. Mhm. No zobaczymy. Marcin, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że jest jeszcze jeden element FT8, który dla mnie jest problematyczny, bo on dla mnie jest no, takim wyjściem poza krótkofalarstwo, a może nawet zaprzeczeniem idei. To znaczy FT8 wymagające podłączenia do internetu. Mówisz o tak, że jest potrzebny tak precyzyjny zegar. Tak. Otóż niekoniecznie. Powodów jest kilka, które można zrobić. Po pierwsze, to jest justowanie z VVV, które słychać, Mhm. a ewentualnie z rosyjską stacją w okolicach tam 10 MHz i 5 MHz i tam mają RW, coś tam, nie pamiętam tą stację. W każdym razie ta piskająca tuż poniżej 5 i 10. Po drugie, jeżeli zrobisz to w jakiś sposób dobrze, to zauważysz, że wszyscy zaczynają w podobnym czasie. W związku z tym, jeżeli użyjesz starego at the time the tone will be, czyli kiedy widzisz, że teraz zaczynają nadawać, to znaczy, że o tyle musisz przesunąć zegar w swoim urządzeniu. Ewentualnie przygotować ten soft tak, żeby było nadawanie z wciśnięciem przycisku. Ja to robiłem z takiego beaconka, który służył mi do oceny propagacji i do oceny skuteczności anten. Mam takie urządzenie, tylko nawet w burzeninie je odpalałem. Taki bikonik, zaraz Ci powiem, jak on się nazywa. Nie mam go tutaj, żeby go pokazać, bo jest schowany w pudełku, ale to się nazywa WSPR Lite. I tam jest przycisk, Wiem co. który się wciska
i urządzenie zaczyna nadawać uznaje, że teraz właśnie nadchodzi czas, kiedy należy nadawać. I następnie utrzymuje to przez powiedzmy godzinkę czy dwie, a potem oglądasz sobie te wyniki na WSPRnecie. Jeszcze jest Całkiem opcja postawienia własnego serwera czasu tak i i wpychania tego, czyli ciągnięcia tego z satelity na przykład. nie z satelity. Odeślę tutaj do Tomka SP9UOB, który skonstruował urządzenie odbiorcze, które będzie pobierać ten sygnał z pierwszego programu Polskiego Radia. Bardzo, ale to bardzo precyzyjny wzorzec czasu urzędowego. Tak. I według mnie to jest jeszcze, i zobaczcie, jakie to jest fajne krótkofalarskie wyjście, bo nie dość, że odbierasz inną stację, dekodujesz to, co tam jest nadawane i wykorzystujesz do swoich celów sygnał, który jest nadawany także dla ciebie. No, Tak, i równie powiem fajne. Ci, taki odbiornik, znaczy generowanie sygnału czasu z, z Warszawy pierwszej było, słuchaj, w latach 80. publikowane w radioelektroniku. Tak, ale wtedy dzieliliśmy częstotliwość wzorcową przez 227 z bardzo trudnym dzielnikiem na TTL-ach, bo wtedy Chwilę potem był zmiana na 225. był suplement do artykułu, który opisywał, w jaki sposób zmienić oną skomplikowaną konstrukcję na prostszą ze względu na zmianę częstotliwości. Tak, ale zobacz, tam musiałeś przez cały czas odbierać nośną i ją Tak. liczyć. A tutaj odbierasz przez pewien czas sygnały, które są zakodowane w zmianach fazy tego sygnału radiowego z jedynki z Solca Kujawskiego i tam Mhm. masz informację o czasie, bardzo precyzyjną. No może jeszcze DCF-a. No, można DCF-a, Odebrać. mam co do tego jakieś zastrzeżenia, dlatego że w warunkach miejskich to nie jest kiepskie. Mam zegarek, który się synchronizuje do DCF-a i to jest dyskusja dosyć na dłuższy temat. Ja bym tutaj Tomka SP9UOB zaprosił, bo on nie dość, że umie o tym ze swadą opowiedzieć, to jeszcze ma ku temu pewien fajny use case na DCF-a, który mi się bardzo podoba, mianowicie był sobie kościół, w którym były dzwony i dzwoniły w różnych dziwnych godzinach, i już ludzie mieli dość. W związku z tym należało sprawić, żeby zadzwoniło o 4 nad ranem, żeby coś z tym zrobili. No i nie wiem, czy się udało, to Tomek mógłby opowiedzieć. W każdym razie DCF miał z tym coś wspólnego. Kościół na Sikorniku? Wracając do naszych transceiverów, gdybym miał szukać czegoś, co by pomogło, co byłby taką fajną zabawką dla radioamatora, który jedną nogą stoi w cyfrówkach, przynajmniej częściowo albo kiedyś stał, a drugą nogą jest telegrafistą, to ja bym chciał urządzenie, które byłoby nadajnikiem telegraficznym albo jakimś takim, które nadaje falę nośną ze zmienną częstotliwością, o tak, włączoną i wyłączoną. Mhm. I miałby w miarę choćby przeciętny odbiornik, żeby to było malutkie i było wystarczająco dobre i fajne i sprawne energetycznie. Gdyby do takiego TrueSDX-a dorobić odbiornik na SI47, coś tam, już nie pamiętam nazwy tego scalaka, ale na pewno znasz, 4735. tak, to byłoby to o wiele, miałby na pewno lepszy odbiornik od takiego True czy USDX-a, a równocześnie nadajnik w klasie E i w klasie D, bardzo sprawny, tak, bardzo sprawny energetycznie, z 10 W, żeby miał albo 20, więc zasilanie typu 20 V i zasilić to z USB-C. Tak, dokładnie. Bardzo mi się to podoba. I zobacz, Akurat trafiłem na moment, w którym ktoś wyprzedawał je po $20, więc nie mogłem się powstrzymać. tak. I zobaczcie, że to jest coś, czego nie dało się zrobić, dopóki komputery nie zyskały odpowiedniej mocy obliczeniowej. W związku z tym nawet telegrafiści powinni To podziękować jest komputerom. prawda. To jest prawda. Dodatkowo sprawność energetyczna tego nadajnika. 5-watowy nadajnik pobiera 6 do 7 watów z USB-C. Ja mówię o tym urządzeniu. Mhm. Gdyby podnieść napięcie zasilania do 20 V, czyli USB-C Power Delivery, ustawić na 20 V, to ta końcówka byłaby jeszcze sprawniejsza. Przy 3 amperach to daje 60 W mocy input, czyli w okolicach 40 W z palcem w nosie dostaniesz mocy wyjściowej. To już jest się o co pochylić, bo zrobienie dobrej autoskrzynki i miałbyś na telegrafii lub którejś z emisji cyfrowych, którą możesz zrobić za pomocą nieliniowego nadajnika, czyli jakieś RTTY, jakieś FSK,
Według mnie śmiało można by było zrobić taki transceiver i on miałby bardzo wiele sensu, byłby malutki, sprawny, taki w ogóle fajny, kieszonkowy. I z taką mocą już Super. można zupełnie spokojnie nawet wyjść na O! pole gdziekolwiek i powalczyć bez szczególnie wydajnych anten. Chociaż ja To ci ma powiem, 20, że to ma 20 watów. Tak. I to Ja- dołączone do dipola daje ci zasięg praktycznie po całej kuli ziemskiej. Ja na SSB rozmawiałem z Australią bez problemu na 21 MHz. Tylko trzeba było rano wstać i to był największy problem. Coś o tym wiem. tak, ja chciałem tylko powiedzieć, że ten nieszczęsny TrueSDX, on nie jest taki dramatycznie zły po stronie odbiorczej. Tam jest całkiem przyzwoity mieszacz, filtry, które są do wytrzymania, powiedzmy, potem są jakieś tam dwa operacyjne, no i potem to niestety wchodzi na tą Atmegę. To znaczy ja cały czas mówię, że To dla jest mnie mistrzostwo. cudem jest upchanie tego w zwykłej, prostej Atmedze i to jest magia. Natomiast no powiem tak, podłączenie tych sygnałów IQ do komputera bezpośrednio, do poważnej obróbki, ono pokazuje, że ten odbiornik nie jest taki Mhm. słaby, jakby się mogło wydawać. Tak. On został specjalnie skonstruowany mocno kompromisowo po to, żeby to zadziałało. Natomiast podłączając, podłączając takiego microSDX-a czy TrueSDX-a do komputera, właściwie trzeba by się zastanowić, czy nie wyjść bezpośrednio z tych operacyjnych, które tam są po mieszaczu i nie Tak. pójść w stereo do Tak. tego, do karty dźwiękowej. I Słuchajcie, znowu trzeba koledzy, by było ale użyć karty zewnętrznej. uciekacie już w taką stronę z przeróbkami i modyfikacjami, a my cały czas rozmawiamy o tym, że ja chcę wziąć swoje urządzenie, swój telefon komórkowy, rzucić kawałek drutu na drzewo i porobić sobie FT8. Scenariusz, który by mi się bardzo podobał, to jest to, o którym Tomek wspominał, czyli biorę sobie radio, jakiś komputer albo coś, co umożliwi mi pracę emisją FT8, biorę jakąś antenę, rzucam kawałek druta na drzewo i nadaję. I ten pomysł bardzo mi się podoba, dlatego że wyzyskam maksimum możliwości technologicznych w jak najprostszy sposób. Będę w miejscu, gdzie tych zakłóceń nie będzie dużo, w związku z tym będzie łatwiejsze i w sumie fajniejsze. Wyzwania, które ja bym widział, to są dwie sprawy. Przede wszystkim antena jest blisko komputera, w związku z tym będą zakłócenia i też trzeba z tym będzie walczyć. Te anteny są zazwyczaj kompromisowe, w związku z tym dobrze by było mieć albo jakiś skaner SWR, albo analizator antenowy, albo chociażby większe doświadczenie w dopasowywaniu takich anten, żeby ona była, dopasowanie, żeby było dobre. Ewentualnie radio ze skrzynką antenową, ręczną lub automatyczną. I ręczną też się sprawdzi, ponieważ FT8 jest, tak powiem, zainstalowane na paśmie w pewnych okolicach, w takim stosunkowo wąskim wycinku. To nie jest tak, że musisz jeździć po całym paśmie jak w szyfonii, tylko tam jest wąski wycinek, z którego ta część cyfrówki całkiem sprawnie korzysta. I według mnie to jest coś, co tym ludziom, którzy chcą skorzystać z cyfrówki, może sprawić całkiem dużo radości. Robiłem tego typu próby, mianowicie byłem na Maderze i w hotelu powiesiłem kawałek drutu, podłączyłem do transceivera, akurat wtedy wziąłem to maleństwo, trochę ponadawałem na telegrafii, po czym wyciągnąłem G90, bo też wziąłem ze sobą na próbę, podłączyłem, podstroiłem ten kawałek drutu autoskrzynką, nawet na innym paśmie. Włączności jak najbardziej się dało zrobić i na tym, i na tym. Także może to jest jakieś wyjście. To jest nieduży transceiver o mocy powiedzmy 10-20 W max. Jakiś przenośny lekki komputer albo tablet nawet, który miałby wyjście dźwiękowe. Sposób podłączenia tego, więc może przy takich transceiverach po Bluetoothie, może to miałoby sens. I to jest ta część fanów, które te emisje cyfrowe by dały. Może niekoniecznie samo FT8, może FT8 call, żeby do kogoś napisać i dostać w odpowiedzi normalną wypowiedź. Może inna emisja, bo ta część cyfrówki, czyli nawet to BPSK, może posłużyć do przesyłania informacji zorganizowanej w wyższej warstwie. I tutaj jest taki fajny protokół, który nazywa się ARQ, wywodzi się z komunikacji profesjonalnej, używany był na przykład na morzu, jako CTOR A i CTOR B, czyli Telex over Radio, gdzie oprogramowanie przygotowuje paczki, które wysyła z pewną korekcją błędów i umożliwia bezbłędne dotarcie sygnału z punktu A do punktu B.
Świetna rzecz do komunikacji kryzysowej. Są maile, które można wysłać, aczkolwiek ja jestem wrogiem tej części, ponieważ to oprogramowanie jest w wersji, która by działała na wszystkim, czyli poza środowiskiem Microsoft Windows, jest bardzo kłopotliwa i stawiam piwo temu, kto potrafi poprawnie skonfigurować narzędzie, które nazywa się PAD, które też do tego służy. Ja się nad tym bardzo długo męczyłem, uruchomiłem to w końcu, wysłałem parę wiadomości, ale to nie było to, czego ja oczekiwałem. Także największym problemem jest według mnie oprogramowanie. I to jest trochę trudno zrobić. Natomiast taki fan, no to bierzemy, rzucamy drut na ten przysłowiowy drut do drzewa albo drut do Sławojki, mój ulubiony rysunek z opowieści SP Ojca. I mamy całkiem fajną, całkiem sprawną emisję i dużo mocności da się w ten sposób zrobić. Według mnie dlaczego nie? Ja jestem za tym, żeby ludzie z tego korzystali. To jest ten kawałek technologii, której nie było w latach 90., jest teraz i według mnie do użycia. Sięgajcie. No, Tak myślę. umówmy się, kiedyś nie było SSB. I jak się Tak. pojawiło SSB, to ja nie pamiętam, ale pamiętam z przekazów oraz z artykułów, jaka była wojna, czy to w ogóle ma sens i po co to komu. Tak. A wiesz skąd się wzięło? W SSB? latach 50., tak, w latach 50. Był niespotykany na taką skalę dół propagacji. I emisja AM, która jest mało sprawna, więc jest tam 6 do 10 dB gorsza od SSB, Mhm. nie dawała wystarczającej pewności komunikacji. I za to zabrali się radioamatorzy oraz służby profesjonalne i służby profesjonalne nawet mniej, bo one miały profesjonalne duże centra antenowe, nadajniki o mocy rzędu 10-20 kW, więc tam w AM to w A3E to dawało radę. Natomiast krótkofalowcy, którzy nadawali ze sprzętu dużo mniejszej mocy, mieli poważne problemy z łącznościami dalekimi. Nie? Zrobienie DX-a w AM to wcale nie była taka prosta sprawa. No, z pewnością. I radioamatorzy zainteresowali się tym, bo pierwsze próby z SSB robili Brytyjczycy przed wojną. Wykorzystywali do tego nadajniki w rugby i korzystali z części łączności ze swoimi koloniami dawnymi. Francuzi zresztą też mieli takie centra radiowe, tylko że oni zaczęli przechodzić na SSB, Brytyjczycy i Francuzi trochę później, dlatego że to nie było jakoś dla nich specjalnie priorytetowe. Radioamatorzy musieli. No i w tym czasie dla krótkofalowca to była nobilitacja, że miał sprzęt SSB. Mało tego, niektórzy koledzy wspominali o tym, że oni specjalnie wstawiali się w AM-em, nadajnikiem AM-owym tak, żeby ten człowiek z SSB dobrze słyszał. I oni nadawali w AM-ie, a ten człowiek, który miał radio SSB, odbierał tylko jedną, tę właściwą wstęgę boczną. Również tego typu rzeczy ludzie robili. Jeden z kolegów na forum wspominał mi o tym. No nawet dosyć długa dyskusja była na forum, którego znaku chyba nie będę tutaj musiał podawać, bo wiemy akurat o Okej. które chodzi. I tego typu rzeczy również, to była wojna, ale także nobilitacja ludzi, którzy mieli sprzęt wystarczający do wysłania takiego sygnału, bo SSB w odróżnieniu od AM-u wymaga, żeby cały tor był liniowy. AM mogłeś zrobić tak, żeby miałeś cały tor w klasie C, mało tego z powielaniem po drodze, więc miałeś sygnał z generatora zadającego, powielasz razy dwa, potem driver i stopień mocy i modulacja AM była w stopniu mocy. Stopnie Przy, mocy. przy tranzystorach trzeba było wziąć driver, więc driver i PA trzeba było modulować z transformatora modulującego. Swoją drogą, może chyba będę robił odcinek na ten temat przy okazji magii radia. Będzie poświęcony emisji jednowstęgowej. Mam już materiały na to, tylko jeszcze muszę go tam podogrywać i pomontować. I to była ta część, którą radioamatorzy musieli przejść i służby profesjonalne również. Także według mnie ta część cyfrówek, to porównanie do SSB jest bardzo fajne. Lata 60. na pełnej, nie? Dokładnie, po prostu pojawiło się coś nowego i albo to zaakceptujemy, albo nas nie będzie. No, umówmy się. To są Ale rzeczy, tak. których przeskoczyć się po prostu nie da. Dobrze. I nie Ja muszę powinniśmy nawiązać się, jeszcze... nie powinniśmy się obrażać na postęp, zwyczajnie. Tak. Tak. No w końcu pamiętacie, krótkofalowiec jest postępowy. Jest. Oczywiście, powinien być przynajmniej. Dokładnie. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie korzystali z emisji swoich, wprost przeciwnie. Ale z Dobrze. drugiej strony odzywa się we mnie ta nutka tego telegrafisty, który się w końcu tej telegrafii nauczył i zrozumiał, na czym polega bezpośrednia komunikacja, którą się łapie w głowie. Tomek o tym nie wspomniał, natomiast ja o tym na koniec Wam powiem, że powyżej pewnego progu
czasami nie ma się pewności, którym torem do ciebie ta informacja doszła. Wielokrotnie mi się zdarzało, że słuchałem jakiejś dyskusji odbywającej się na telegrafii z kolegami na 3565. Ja sobie słuchałem, bo ja bardzo dużo słucham, ale niewiele nadaję. Tak po prostu mam. Jestem w pierwszej kolejności nasłuchowcem, a dopiero w drugiej kolejności nadawcą. I ktoś się do mnie odezwał i ja nie wiedziałem, czy to nadał jeden z kolegów na tej dyskusji, czy też odezwał się do mnie ktoś, kto siedział w pokoju. I po prostu wpadło, zostało przemyślane w jakiś sposób przez mózg, ale którędy wyszło, którędy weszło, nie wiadomo. I No tak. spotykałem kolegów, którzy mają ten odbiór automatyczny na tyle sprawny, że no, tego typu zjawiska mieli. Marcin, to jest taka anegdota, jak ja zaczynałem próbować odczytywać pierwsze kropki i kreski na słuch. Używałem wtedy Nokii, jednej z pierwszych, nie pamiętam, 5110, 6110, coś takiego. No i oczywiście standardowy sygnał na SMS-a, nokiowski, jakżeżby inaczej. Mhm. I już po kilku tygodniach jakby nauki coś robiłem rano przy tym telefonie i przyszedł ten SMS, nie? I jakby zupełnie poza świadomością po prostu w mózgu zaświecił się ogromny neon z napisem SMS. Przyszło. On to po prostu zdekodował. Tak, ja mówię, oho, To tak działa. znaczy się, że działa, że trzeba. Wiesz co? Rozszerzeniem tego jest oprogramowanie, które potrafi ci odpikać na telegrafii nadawcę SMS-a. To się nazywa Morse Alert, Morse SMS Alert. Nie wiem, czy jest nadal w Google Play, ale kiedyś był. Ja mam apkę z czasów, kiedy to było w tym sklepie jeszcze. I druga podobna, czyli SMS Notification. Rzecz w tym, że ta apka, miałem takie w sumie śmieszne zdarzenie, które na koniec mogłem powiedzieć w stylu SP Ojca, ale może to takie bardziej oczywiste. Mianowicie przy okazji jednego z zadań byłem służbowo w Trójmieście, jechałem trolejbusem w Gdyni i miałem wtedy ustawione powiadomienie, które odpikiwało mi nadawcę oraz treść SMS-a. I wtedy akurat Legia Warszawa przegrała chyba z Lazio Rzym, jakoś straszne bęcki dostała i mój kolega, który nie przebiera w słowach, wysłał mi takiego krótkiego SMS-a, w którym mówił, że grali tam tak i tak, zadzwoń do mnie, Michał. I wtedy siedziałem w tym trolejbusie, obok mnie siedziała taka pani, której powiedziałbym mochera, popatrzyła się na mnie, taka cała czerwona się zrobiła i powiedziała, zadzwoń do Michała, to się pisze przez CH. Pani była telegrafistką w Gdyni Radio. Okej. I od tego czasu ten program odpikuje mi tylko nadawcę. I oczywiście w Burzeninie, Okej. gdzie byli jedni z lepszych telegrafistów w Polsce, jak przychodził SMS, to już niektórzy wiedzieli, kto mi go przysłał. No tak. No tak. Ja na koniec muszę zahaczyć jeszcze o jedną rzecz, to znaczy o emisje cyfrowe i homemade, bo emisje cyfrowe przywróciły możliwość robienia bardzo prostych urządzeń, tak prostych jak telegraficzne kiedyś w dawnych czasach. Tak. Bo urządzenia SSB wymagały jednak no, narobienia się przy tym urządzeniu. To już trzeba było wiedzieć, co się robi. W tej chwili mamy sytuację taką, że pojawiła się taka konstrukcja jak ADX. Mhm. To jest I nie tylko. bardzo prosty transceiver. Nie wiem, czy można zrobić prostszy. Odbiornik to jest homodyna zrobiona na Toshibie 2003. Czyli to jest scalak i 5 elementów dookoła niego. Nadajnik to jest jakaś pojedyncza bramka i do tego MOSFET mocy. To wszystko sterowane klasycznie z SI5351 i to wszystko. To zajmuje tyle miejsca i działa. Mhm. Tak. Widziałem i sam potem zrobiłem przeróbkę w sumie dosyć znanego w Polsce transceivera wymyślonego na PSK przez Pawła Eniota i przez BFS-a, czyli Niki. Tak, To był bardzo taki fajna konstrukcja. banalnie prosta konstrukcja na
na NE602 i też jakieś pojedyncze Z2 tranzystory, w tym całość płytki wielkości karty kredytowej. Bardzo dobrze się to na cyfrówkach spisuje i nadaje się do FT8. To są urządzenia, które naprawdę można zrobić bardzo łatwo, bardzo tanio. Nie wiem, za 5 dych można mieć urządzenie, na którym da się zrobić łączność. Tak. Dołożyć do tego Raspi i masz całkiem sensowny. Wiesz co? Niki oraz inne podobne konstrukcje, o których wspominasz, przypominają mi sytuację CW z lat 40. i 50. Brałeś kwarc, tam Mhm. też jest kwarc albo synteza. Tak, Brałeś jedną lampę, która służyła za generator zadający i drugą lampę, która służyła za wzmacniacz mocy. U Ciebie dokładnie, też był mopa. jeden tranzystor i bramka i tranzystor mocy. I koniec, nie? Tak, Amerykanie nazywali to MOPA. MOPA. Master Oscillator Master Power Oscillator Amplifier. Power Amplifier. Tak. Zobacz, jakie to jest podobne. Dokładnie tak. Więc nie ma co narzekać na cyfrówki, słuchajcie. Właściwie nie ma co narzekać na jakikolwiek aspekt działalności krótkofalarskiej. Fajnie jest. Pewnie się jeszcze spotkamy na jakichś kolejnych dyskusjach. Mieliśmy zrobić krótki odcinek. Zrobimy długie dwa odcinki z tej naszej rozmowy. O ile ktoś będzie chciał słuchać mojego gadania, ale okej. A nie, my się akurat w tym momencie, jak będziemy to robić, to nie będziemy się tym zupełnie przejmować, czy ktoś będzie chciał. To się potem okaże. Marcin, Okej. ogromnie Ci dziękujemy za nasze spotkanie. Dziękujemy za przekazany ogrom wiedzy i niewątpliwie za ogromną umiejętność fajnego przekazania tej wiedzy. To bardzo ważne. Mam nadzieję, że będzie łatwa do przyswojenia przez oglądających. No i Tomek, zamykaj imprezę. Okej, Marcin, ja dziękuję. Jeszcze zanim pożegnam, to chciałbym Was wszystkich zachęcić do tego, żebyście odwiedzali autorski kanał Marcina. Po prostu Marcin Marciniak na YouTubie. Znajdziecie tam naprawdę dużo znakomitego kontentu. Ja w opisie do tego filmu dam adres do kanału Marcina. Podlinkuję również 2 fantastyczne wykłady, które Marcin robił. Po pierwsze na temat emisji cyfrowych, po drugie na temat zasilania transceiverów w terenie. Marcin, pięknie dziękuję za to króciusieńkie dzisiejsze spotkanie. Ja sądzę, że będzie jeszcze wiele tematów, na które będziemy mogli sobie porozmawiać i postaramy zaprosić Cię w niedalekiej przyszłości na kolejny meeting. I tradycyjnie, ja jestem Tomek, mój znak to Paweł Adam, Trójka Tadeusz Adam, wraz ze mną był Maciek, SP9 Maria, Roman, Natalia, a naszym gościem dzisiaj był Marcin, Stefan Paweł 5, Ksawery, Maria, Irena. Trzymajcie się ciepło, cześć. Cześć.